Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy kochani, w kolejnym odcinku, kolejnym poradniku. Jak obiecałem, tak zrobiłem. Poradnik do dwóch zestawów, do dwóch składów, które będziemy łączyć w jeden. Dwa impulsy. Doskonale wiem z sekcji komentarzy, że bardzo Wam zależy na tym, abym nagrał taki poradnik. Nie wiem, czy ten poradnik będzie tak profesjonalny jak poradnik profesjonalnego maszynisty, ale na pewno będzie pomocny i ułatwi Wam ruszenie takim składem. Jeżeli jest tutaj jakiś maszynista, podkreślam maszynista, który łączył impulsy i jest w stanie mi powiedzieć, czy jest to błąd gry, czy błąd stworzonego modelu, czy mój błąd, chciałbym, żeby odniósł się w sekcji komentarzy do poprawienia mnie, ponieważ uważam, że mój sposób ruszenia tym składem i skonfigurowania go do jazdy jest delikatnie łopatologiczny, ale mam jedną zasadę. Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Więc przechodzimy do sedna. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak skonfigurować dwa impulsy połączone w jeden skład do jazdy. Jest to na scenariuszu oczywiście Piotrków Trybunalski Zgierz. Mamy jeszcze możliwość pojechania dwoma impulsami w konfiguracji Intercity, tak samo w scenariuszu tym z nowego DLC, ale o tym nie będę już tego omawiał, ponieważ jeżeli tu Was tego nauczę, no, że tak powiem, na takim podstawowym regionalnym połączeniu realistycznym, to myślę, że wystarczy, bo zasada działania jest wszędzie taka sama. Jeżeli byście potrzebowali pomocy z tym, jak zmieniać się między składami, napiszcie w komentarzach. Na tą chwilę nie widzę takiej potrzeby, nie jest to chyba nikomu potrzebne. Jeżeli by zaszła taka potrzeba, napiszcie, postaram się nauczyć i zmiany kabiny, aby ta lokomotywa była drugą, a ta była pierwszą. A dzisiaj pokażę Wam, tak jak każe scenariusz, ta lokomotywa będzie pierwszą, a ta lokomotywa będzie drugą. Więc tak, przechodzimy do sedna. Idziemy sobie przede wszystkim najpierw włączyć baterię w obu składach. Ja sobie ją będę włączał z bocznego panelu, no bo ponieważ jest mi tak po prostu prościej i szybciej. Nie będę na razie wchodził do środka składu, więc załączamy sobie baterię. Idziemy sobie do drugiego składu. I nie wiem, próbowałem wielu rzeczy, tylko raz mi się udało dojść do sedna tego, jak ja to uruchomiłem. Nie wiem, czy majstrowanie coś z tym, raz mi się udało, jak zmajstrowałem coś tutaj z połączeniem, że rozłączyłem to i podłączyłem, ale jeżeli chcecie to tak zrobić, że już jest połączone i ma zacząć działać, to po prostu załączamy baterię w obu składach i idziemy najpierw do składu głównego i tam będziemy wszystko konfigurować, oprócz ETCS-a, bo jego możemy skonfigurować sobie na samym końcu. Klikamy sobie na drzwi, wchodzimy do środka i przechodzimy tutaj do kabiny numer 1. Zaraz jak wejdziemy, odpalamy sobie oczywiście pantograf tutaj tylni. Wiecie, bo nie widzę, o, żebyście mieli legendę. Odpalamy sobie pantograf tył i tutaj w sumie już nic nie musimy robić, bo baterię załączyliśmy z zewnątrz. Siadamy sobie na fotel maszynisty. I w tym momencie załączamy sobie kabinę. Zbijamy sobie czuwak i SHP. I teraz co dalej? Przede wszystkim podnosimy pantograf. Załączamy sobie radio. Zobaczymy, czy się pantograf podnoszą. Pantograf się podnosi, jak widzicie, w obu składach, czyli one już powinny być zdatne do jazdy, aczkolwiek tak nie jest, bo jak się przyjrzycie tam, to światło tutaj nie świeci, na końcu świeci, ale tak jakby prąd z tylnej lokomotywy nie jest podawany i dlatego mówię, jeżeli jest tu jakiś maszynista, proszę, żeby się teraz przyjrzał moim czynnościom, aby powiedzieć mi, czy na pewno robię to dobrze. Zamykamy wyłącznik szybki. I tutaj za chwilę powinno nam się wszystko uruchamiać, jak widzicie. Pyk, pyk i pyk. Jeżeli to nam przejdzie, zostawiamy tak jak jest. Pamiętajcie, że mamy hamulec sprężynowy. Na razie TCS-a nie ruszamy i w tym momencie tutaj ewentualnie jeszcze możemy sobie za pamięci uruchomić oświetlenie na 50% i w tym momencie uruchamiamy jeszcze światła czoła pociągu. Wychodzimy sobie z lokomotywy numer 1 i idziemy sobie na sam tył.
Ja sobie lubię jeszcze zasłonić tylną roletę i tak dalej, i tak dalej. Idziemy sobie tutaj i zasłonimy sobie roletę. I wyjdziemy sobie na zewnątrz, bo musimy teraz pójść do składu numer 2. I teraz proszę, jeżeli jest tu jakiś maszynista, proszę, żeby ewentualnie napisał, dlaczego tak nie robić, a jak robić, żeby to zadziałało, czy to jest po prostu błąd gry. Ale tak, wchodzę do tej lokomotywy i przede wszystkim ustawiam tutaj pantograf na tył, na dwójkę, tak jak robiłem to w pierwszym składzie. Siadam na fotelu maszynisty, przede wszystkim sobie zasłaniam tutaj roletkę, aktywuję kabinę, zbijam czuwak, podnoszę pantografy, które dzięki temu, że tamto zrobiłem, one nie opadają i nic mi się nie resetuje. Pantograf dalej został w pozycji tej podniesiony i zamykam na tej lokomotywie wyłącznik szybki. Jak widzicie, teraz w tej lokomotywie również zaczęło wszystko działać. Tak, zaczęło wszystko działać, więc ewentualnie mogę sobie tutaj, tu nie robimy nic, bo tu jest 0. Tutaj też nic. I tak to mniej więcej zostawiamy. Możemy sobie tak samo zapalić. Też powinno działać, wydaje mi się, z tamtego składu, ale zapalamy sobie też światła przedziału na 50% i dezaktywujemy kabinę. Przechodzimy sobie teraz na sam tył pociągu, również żeby zasłonić po prostu roletę. I ewentualnie sobie tutaj ustawiam jeszcze nie manewry, to będzie oznaczenie końca pociągu. Wychodzimy sobie, sprawdzam sobie, czy świecą, końcówki świecą, piękna sprawa. Idziemy sobie teraz już na przód lokomotywy. Wchodzimy sobie do środka. Światła świecą, piękna sprawa. Przechodzimy sobie do kabiny. Siadamy na fotelu maszynisty. Aktywacja kabiny. I wpisujemy ETCS. ID maszynisty ja podaję zawsze dzień, miesiąc urodzenia, poziom SHP, dane pociągu. No, normalnie ma chyba 118 ma podwójny skład impulsa. Dane pociągu 118. RZ procent masy hamującej to jest 167%. I prędkość maksymalna, nic się nie zmieniło, 160 km/h. Tak. Numer pociągu to jest ten numer, który mamy tutaj. Nie wiem, czy na singleplayerze można go znaleźć gdzieś indziej. Myślę, że nie. Ewentualnie możemy go znaleźć tutaj na tym momencie. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. I dajemy start. ETCS już nam zaprądził. Zgłaszamy się do dyżurnego. Kierunek jazdy przód. 11, Wentylacja kabiny. Dzień dobry. Pociąg z toru 29. Zwolniamy hamulec sprężynowy. 11234, Piotrków zrozumiał. Za chwilę podamy tarczę manewrową w perony. Bodajże dostaniemy manewrowy sygnalizator, ale już nie będę się na razie bawił w zmienianie tych świateł na manewrowe i tak dalej. Zróbmy to po prostu tak, żeby ruszyć. Bo wiadomo, tutaj powinny zostać ustawione światła manewrowe, jeżeli dostaniemy tutaj biały sygnalizator. Dostaliśmy właśnie biały, 25 km/h, ale już pojedźmy sobie tak, jak na symulatorze. Luzujemy podblokowanie przewodu głównego. Czekamy, aż zejdzie do 5.0. Cyk. Szedł. Mamy skład wyluzowany i próbujemy nim. Gotowy do jazdy. Próbujemy nim ruszyć. Jak widzicie, nie mamy z tym większego problemu. Lokomotywa, cały skład, lokomotywa EZT nam rusza. Właśnie do tych dzwanów, co mi tam piszą w komentarzu, że to nie jest lokomotywa. Ja wiem, że to nie jest lokomotywa, ale napiszcie mi o tym w komentarzu, że to nie jest lokomotywa, moi drodzy. Podjeżdżamy sobie pięknie pod perony, jedziemy w perony. Czy jeszcze tutaj coś z ważnych rzeczy? No wiadomo, oświetlenie kabiny nam się nie przyda, bo jest jasno.
Oświetlenie tutaj przyrządów, znaczy tablicy sobie możemy włączyć. Piękna sprawa. Możemy sobie ewentualnie zwolnić do tych, o właśnie, 20. Żeby nikt nam tutaj problemów nie robił. I tak wygląda, moi kochani, połączenie ze sobą dwóch składów. Uruchomienie dwóch składów Impuls 2. Myślę, że nie było to aż takie trudne, aczkolwiek dalej uważam, że jest to błąd gry, że ja musiałem pójść tam, włączyć ten wyłącznik szybki. Myślę, że powinno być tak, że skoro one są spięte i tam sterowanie zostało przekazane na tym łączniku, to sterowanie wszystkim powinno być z tej kabiny. Dlatego, jeżeli jest ktoś, kto ma więcej czasu i ma troszkę chęci się pobawić, polecam do przetestowania. Ja może też to przetestuję w wolnym czasie, to ewentualnie się podzielę w sekcji komentarzy. Rozłączyć te lokomotywy, bo one są aktualnie połączone już na starcie, rozumiecie? Czyli jeżeli by je rozpiąć i znowu je delikatnie jadąc zczepić, to pytanie, czy wtedy to wszystko, co jest w tej lokomotywie, nie zostałoby przekazane na tamtą lokomotywę. Czyli tak jakby odpinacie tą lokomotywę, zanim ją w ogóle włączycie jej baterię, odpinacie ją od tamtej, delikatnie konfigurujecie ją do jazdy, odjeżdżacie kawałek od niej, żeby móc się cofnąć po tamtą i zbić ją. I wtedy czy tamta z tyłu od razu nie dostałaby tego wszystkiego, co musieliśmy tam pójść zrobić. Bo to może być właśnie błąd gry, jest w tym, tu uważam, że jest błąd gry, że oni dają już połączoną lokomotywę. I podejrzewam, że jeżeli byśmy właśnie zrobili, jeżeli byśmy właśnie zrobili tak, że ta lokomotywa by się szczepiła, to może wtedy by to działało delikatnie lepiej, albo działałoby na pewno lepiej. Piotr Kup Trybunalski, ludzie już na nas czekają. Podjedziemy sobie tutaj do pasażerów. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, boże, moi drodzy. Co do ustawień graficznych, jeżeli ktoś chce, zapraszam oczywiście na Twitcha. Streamy na Twitchu, Twitch Polski, Hitman często streamuje z Team Raila, właśnie z Impulsa czy z innych lokomotyw. Właśnie tam mogę wam pokazać moje ustawienia. No i oczywiście, jeżeli chcecie jakiś odcinek, jeżeli coś jeszcze jest niezrozumiałe, jakiś konkretny odcinek do dyżurki, do lokomotywy, do czegokolwiek, napiszcie w komentarzu, a ja, jako naczelny informator z świata SteamRail, postaram się wam go nagrać. Dobrze, hamujemy sobie. I otwieramy prawe drzwi. No jak widzicie, ludzie na całej długości nam siadają, więc to wszystko działa tak, jak powinno działać. My tu będziemy i tak 4 minuty oczekiwać. Więc tak to wygląda, moi kochani. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli wam pomogłem, zostawcie oczywiście łapkę, komentarz. Na górze wyświetla się link do mojego Twitcha, na którym macie transmisję na żywo i możecie sobie po prostu ze mną porozmawiać na luzie po ciężkim dniu pracy bądź po ciężkim dniu w szkole. Bardzo serdecznie z całego serducha was zapraszam. Życzę wam szerokości na szlaku. Mam nadzieję, że się spotkamy. Nie bójcie się na radiu zapytać, czy to ja pogadać, zamienić słowo. Trzymajcie się, na razie, mordeczki.